W dzisiejszym odcinku poinformujemy o starcie CosmosSwap. Wspomnimy o aktualizacji PineSwap do wersji 3.2 oraz poruszymy wątek współpracy XP Networks z Moonbeam. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał znajdziecie zawartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Pera Wallet organizuje noworoczny konkurs dla swojej społeczności. 10 zwycięzców otrzyma unikatowe skarpetki Pera oraz Governor NFT Pin. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy obserwować portfel Pera Wallet na Twitterze oraz odpowiedzieć na tego tweeta używając waszego ulubionego Governor NFT Pin. CosmosSwap został uruchomiony na Juno Testnet. CosmosSwap to protokół, który umożliwia wymianę tokenów Cosmos z obsługą IBC między stronami w sposób pozbawiony zaufania po uzgodnionej cenie. Mrs. Browser nawiązało partnerstwo z Harmony. Obie strony będą wspólnie promować budowę infrastruktury Web3 pod względem technologii, marki i aplikacji, aby stworzyć lepsze doświadczenia i usługi Web3 dla użytkowników. Arbis.io, wykorzystując moc blockchaina oraz sztuczną inteligencję, uruchomiło platformę Licit. Licit jest platformą Web3 służącą do weryfikacji na Algorand. Fox Finance zostało nominowane do nagrody Top Blockchain Startup of the Year przez European Blockchain Convention. Link, pod którym możecie głosować na Fox Finance, został załączony do tweeta. Lava Network zapewnia zdecentralizowany dostęp do Celo. Lava pomaga deweloperom bazującym na Celo zdecentralizować tworzone przez nich aplikacje. Algorand informuje, że projekt HezaPay z siedzibą w Afganistanie zbudował platformę płatności na blockchainie Algorand. Wspomniana platforma została stworzona, aby ułatwić płatności cyfrowe otrzymywane od międzynarodowych organizacji humanitarnych bezpośrednio do odbiorców. Informujemy o wydaniu wersji 3.2 PineSwap. PineSwap to łatwa w użyciu platforma NFTs. Niestandardowe integracje umożliwiają początkowo łatwe filtrowanie. PineSwap umożliwia obsługę 5 FNFT z niestandardowymi integracjami dla Solidity, Revest, Hedgehog oraz TakePill Protocol. Nadchodzi nowy listing na Bitmart Exchange. Na Bitmart pojawi się wkrótce token Lopez, stworzony przez projekt Leonardo Lopez. Leonardo Lopez to wielowymiarowa i autentyczna marka modowa, która stanowi integralność poprzez wysoką jakość i ekskluzywne, indywidualne projekty. Inicjatywa Bounty Networks pomaga różnym DAO znajdować i oceniać talenty na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Bipro informuje, że dostosowana sieć zapewnia możliwość uruchomienia prawdziwego wyzwania, przejrzenia zgłoszeń oraz szukania kandydatów pasujących do określonej roli. Avalanche składa ogromne gratulacje dla Gri. Gri otrzymało tytuł mobilnej gry roku Google Play. Wspomniany projekt poczynił historyczne postępy, będąc pierwszą japońską firmą zajmującą się grami, która zweryfikowała węzły Avalanche. Stader Hedera przedstawia Mintbar, stworzony przez Asze. Mintbar to Minter NFT o otwartym kodzie źródłowym stworzonym dla sieci Hedera. Teraz twórcy będą mogli łatwo i szybko tworzyć kolekcje NFT na tej sieci. XP Network, będący wielołańcuchowym mostem NFT łączącym blockchainy AVM i nie AVM, integruje się z Moonbeam. Użytkownicy i programiści mogą teraz korzystać z XP Network, aby przenosić NFT lub integrować swoje usługi z istniejącą aplikacją DApp. Pontem nawiązuje współpracę z Aptos Monkeys. Aptos Monkeys zostało partnerem NFT dla wspomnianego projektu. Aptos Monkeys jest jedną z najfajniejszych kolekcji NFT na Aptos. Tencent informuje, że pierwsze AMA na Discordzie odbędzie się 12 stycznia o godzinie 10 czasu polskiego. Jeśli przegapiliście wczorajsze kryptoogłoszenia, to Tencent otworzył ekskluzywny serwer Discord dla właścicieli TGLP Genesis NFT. W 2020 roku pojawiły się doniesienia o planowanej budowie futurystycznej metropolii o nazwie Akon City, za którą miał stać światowej sławy muzyk Akon. Budowa blockchainowego miasta, które miało pojawić się na terenie Senegalu i być zasilane energią odnawialną oraz kryptowalutą Akon, w pewnym momencie stanęła w miejscu, a prace do dziś nie posunęły się do przodu. Co więcej, inwestorzy, którzy przekazali środki na finansowanie projektu, stracili ponoć cierpliwość i domagają się zwrotu kapitału. Muzyk deklarował, że pierwsze 2 etapy budowy miasta miałyby zostać ukończone do 2029 roku, z tym, że prace nad jakimkolwiek z etapów powstawania metropolii stają w miejscu. W związku z tym część inwestorów wystąpiła o zwrot środków i postanowiła wycofać się z projektu. Akon ponoć nie próbuje zatrzymać zniechęconych partnerów i zadeklarował zwrot środków, które zostały zainwestowane na poczet kampanii TOW. Obiecał nawet dokonać zwrotu z własnej kieszeni. W tym celu muzyk rozważa nawet ruszenie w turnę koncertowe, aby zarobić pieniądze na pokrycie zobowiązań wobec inwestorów.
Sam Bankman-Fried chce, aby powstał film o FTX i osobiście zainicjował działania w tym celu. Twitter oszalał z wściekłości, bo faktem jest, że SBF posiada kryptowaluty swoich klientów, które może użyć do przedstawienia samego siebie w roli niewinnej ofiary zaatakowanej przez złych i nikczemnych ludzi. Jednym słowem, społeczność kryptowalut nie jest zadowolona z najnowszych wiadomości dotyczących oszusta. SBF miał spotkać się z autorem Big Short Michelem Lewisem i namawiać go na realizację pomysłu polegającego na przedstawieniu opinii publicznej swojej wersji historii upadku FTX. Niektórzy członkowie społeczności już porównują treści filmu z innymi filmami. Dodatkowo informujemy, że kilka dni temu po zwolnieniu Bankmana-Frieda za kaucją adresy portfeli Alameda Research wykazały ruch. Część środków została zamieniona na bitcoiny za pomocą zdecentralizowanych giełd, takich jak Fixed Float i Change Now, platform często wykorzystywanych przez eksploitów do ukrywania tras swoich transakcji. Robert Kiyosaki radzi, by bardzo poważnie rozważyć zakup dwóch najpopularniejszych kruszców, mianowicie złota i srebra. Kiyosaki twierdzi, że w obecnych warunkach rynkowych, które na pewno nie ulegną poprawie wraz z nadejściem roku 2023, jesteśmy świadkami ostatniego dobrego momentu na zakup srebra i złota, gdyż ceny obu metali nieuchronnie wzrosną. Kiyosaki wspomniał o tym, że sam inwestuje tylko i wyłącznie w złoto i srebro fizyczne i trzyma się z daleka od ETF-ów, oferujących instrumenty oparte o oba kruszce. Wiele osób komentujących wypomniało Kiyosakiemu, że brzmi jak zdarta płyta i od lat publikuje te same ostrzeżenia i rady. I ich zdaniem cena złota i srebra wcale nie jest skazana na nieuchronny wzrost. Firma MicroStrategy zakupiła w ostatnim czasie kolejne 2501 bitcoinów za prawie $45 milionów, co daje średnią cenę zakupu na poziomie niespełna $18,000. Bitcoin spadł na przestrzeni ostatnich miesięcy o ponad $52,000, mimo że ta znaczna wyprzedaż sprawiła, iż wiele osób zaczęło wieszczyć nagły upadek kryptowaluty. Firma MicroStrategy wykorzystuje obecną bestę do zwiększenia swojej ekspozycji na tym rynku i zakupu kolejnych bitcoinów. Mężczyźnie, który dopuścił się oszustwa i manipulacji na zdecentralizowanej platformie Mango Markets, postawiono zarzuty w amerykańskim sądzie okręgowym dla południowego dystryktu Nowego Jorku. Oskarżony sztucznie zawyżył cenę wieczystych kontraktów dla tokena przynależnego dla wspomnianej giełdy Mango Markets, podnosząc ich wartość o 1300%. Następnie wykorzystał je, aby za pośrednictwem tej samej platformy pożyczyć inne wirtualne waluty o większej kapitalizacji rynkowej i stabilności, bez zamiaru ich spłaty. Kryptowalutowego tradera oskarżono o oszustwo w wysokości $110 milionów. Agenci federalni nie wykazali pobłażania dla wysoce dochodowej strategii handlowej, jakiej dopuścił się Ainsberg. Wspomniany mężczyzna przyznał się do roli, jaką odegrał w Mango Markets. Może on być pierwszym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, przeciwko któremu wniesiono zarzuty o manipulację za pośrednictwem zdecentralizowanej giełdy. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Już niewiele nam brakuje do 11 000 subskrypcji. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!